Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam o poranku. Decyzja OPEC. Ropa i surowce. Co tam się dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Decyzja OPEC. Ropa i surowce. Co tam się dzieje? W ostatnich godzinach najciekawsze wydarzenie, poza tym, co się wydarzyło w piątek na Wall Street, była decyzja OPEC w sprawie wydobycia ropy naftowej. Arabia Saudyjska zgodziła się obciąć wydobycie o 1 milion baryłek dziennie od lipca. No i na samym początku sesji na świecie w tym tygodniu mamy otwarcie z dużą luką wzrostową na tym surowcu. Ropa naftowa wystartowała nawet z okolic $75, a jak wiemy $75 to jest mniej więcej oś symetrii horyzontu cenowego, który już od 6-8 miesięcy jest tworzony na wykresie i ten następny wykres, gdzie widać także kanał spadkowy, bardzo ładnie to podkreśla. Cała strefa $75-77 to jest miejsce, gdzie przebiega oś symetrii horyzontu, średnie kroczące i gdzie mamy takie miejsce, gdzie rynek bardzo często wytwarzał pewnego rodzaju opór i punkt odniesienia. Jednak od samego początku sesji handlu w Azji mamy do czynienia po wysokim otwarciu ze sprzedawaniem ropy naftowej i w momencie tworzenia tego wpisu cena ropy naftowej stara się zamknąć tą lukę, która dzisiaj na samym otwarciu została utworzona i gdyby się okazało, że w kolejnych godzinach mamy zamykanie tego kanału spadkowego, co widać bardzo ładnie na kolejnych wykresach, to w takiej sytuacji cały ten prowzrostowy sygnał, który dzisiaj pojawił się w weekend dotyczący zmniejszenia podaży ropy naftowej będzie zanegowany, a w takiej sytuacji będzie to także zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji spadkowej, na nawrót do tej tendencji, która jest jednak generalnie obserwowana, ponieważ jeżeli cofniemy się do tego wykresu, który pokazuje nam kanał spadkowy, to jednak systematycznie widać, że z miesiąca na miesiąc ten kanał spadkowy opada, jest coraz niżej i w takiej sytuacji byłaby to dobra informacja dla światowej gospodarki, chociaż w pierwszej kolejności także sygnalizowałaby słabość globalnego popytu w gospodarce i sygnalizująca słabość światowej gospodarki, zwłaszcza słaby popyt z Chin. Plus należy zwrócić uwagę, że ten opadający kanał spadkowy na ropie naftowej także sygnalizuje nam, że występuje presja dezinflacyjna w amerykańskiej gospodarce oraz w tych gospodarkach, które są bardzo uzależnione od zachowania ropy naftowej, więc takie zachowanie ropy naftowej, które obserwujemy w ostatnich godzinach, oddala perspektywę tego, żeby perspektywy na dezinflację się zatrzymały, chociaż będziemy się także przyglądać, co się w dalszej perspektywie będzie działo. A jak inwestorzy na rynku opcji, gdzie niezależnie handluje się opcjami put na spadki i opcjami call na wzrosty, co oni nam mówią o perspektywach dla ropy naftowej? Gdzie opcje są droższe, na spadki czy na wzrosty, jeżeli będziemy oddaleni o taką samą wartość od poziomów, na których jesteśmy teraz? No i ten wykres, który teraz widzicie Państwo w tle, który pokazuje te uśmiechy opcyjne, mówi nam jednoznacznie, że bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego przewagę mają ci, którzy liczą na kontynuację tendencji spadkowej, na spadki. Ropa naftowa ma według inwestorów na rynku opcyjnym kontynuować ruch w dół i to jest coś, co jest teraz scenariuszem bazowym według tych inwestorów, którzy na rynku opcyjnym obstawiają kierunek kolejnego ruchu na instrumencie bazowym. Jeżeli jesteśmy przy surowcach, to w sytuacji, kiedy amerykański dolar się umacnia, plus kiedy mamy do czynienia z dyskontowaniem spowolnienia gospodarczego w światowej gospodarce, to surowce nie są najlepszym miejscem do inwestowania i ten wykres, który teraz jest w tle, bardzo ładnie to pokazuje, że od
ponad roku mamy tendencję spadkową na surowcach, że ostatni miesiąc także przyniósł nam spadki cen surowców, że tendencja spadkowa jest kontynuowana i że to jest negatywny sygnał dla światowej gospodarki. Mamy na cenie ropy naftowej powrót także poniżej poziomu $1950, czyli ropa naftowa zachowuje się tak, jakby chciała spadać. Cena złota także kontynuuje tendencję spadkową, sygnalizując nam ochotę na kontynuację tendencji spadkowej. Dla mnie 1950 to jest punkt odniesienia, natomiast piątkowa sesja zwiększa prawdopodobieństwo, że raczej wsparcia będą atakowane, a nie opory. Natomiast jeżeli jesteśmy przy metalach szlachetnych, warto patrzeć także na zachowanie ceny srebra, gdzie testujemy cały czas przełamaną wcześniej dwuletnią linię trendu spadkowego. Gdyby się okazało, że cena nie chce pokonać tej linii, to w takiej sytuacji otworzy się perspektywa ku wzrostom. Jednak w sytuacji, kiedy będą pokonywane ostatnie minima, otworzy się perspektywa na spadki, dlatego też sytuacja na cenie srebra jest w tej sytuacji teraz binarna i nie widać żadnych nowych sygnałów, które mogłyby nam zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnego scenariusza. I na rynku surowcowym patrzmy także na zachowanie ceny miedzi, która próbuje odbić od poziomu $8,000 dolnego ograniczenia tego kanału spadkowego. No i w takiej sytuacji to sprzyja tendencjom ku wzrostom, natomiast popyt na ryzyko musi to wykorzystać, więc indeksy giełdowe mają potencjał ku temu, żeby kontynuować tą tendencję wzrostową, ponieważ zachowanie ceny miedzi także wspiera pewnego rodzaju popyt na ryzyko i będzie tak do czasu utrzymania nad poziomem $8,000. Natomiast znalazłem ciekawy raport, który opisuje to, w jakim momencie cyklu gospodarczego możemy się znajdować w światowej gospodarce. I artykuł ten wiązał się z tezą o tym, że sztuczna inteligencja może w tym wypadku doprowadzić do ożywienia gospodarczego, do powrotu światowej gospodarki na pozytywne tory, a takim narzędziem, który ma to badać, jest to, jakie poznamy dzisiaj dane o wskaźniku ASM dla sektora przemysłowego, jakie mogą być kolejne odczyty tego wskaźnika i jak może się pozycjonować taki subwskaźnik dotyczący produkcji chipów i tych wszystkich narzędzi, które są wykorzystywane przy sztucznej inteligencji. No i pierwsze wnioski są takie, że powstają sygnały do możliwości odwrócenia tendencji na nowych zamówieniach biznesowych wskaźnika ASM sektora przemysłowego. Jeżeli faktem stanie się to, że te czynniki związane z chipami, z mikroprocesorami dobrze zwiastują perspektywy, no to może faktycznie okazać się, że to ta sztuczna inteligencja i ten popyt, który się teraz kształtuje na całym świecie na to narzędzie, spowoduje, że światowa gospodarka uniknie recesji i wejdzie w kolejną fazę ożywienia gospodarczego. I rynek sygnalizuje w tym raporcie obserwację zachowania eksportu z południowej Korei, który ma być bardzo ściśle skorelowany z zachowaniem gospodarki. No i jeżeli się okaże, że ten eksport zaczyna rosnąć, byłby to także czynnik, który zwiększałby prawdopodobieństwo, że światowa gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, że dno cyklu koniunkturalnego zostało osiągnięte. Oznaczałoby to także, że nie ma recesji w amerykańskiej gospodarce i także w europejskiej nie ma negatywnych zjawisk, że szykuje się następna faza ożywienia gospodarczego. Więc pytanie jest takie, czy ta bańka, która teraz jest generalnie budowana na rynku akcyjnym dotycząca sztucznej inteligencji, przełoży się także na pozytywne zjawiska w światowej gospodarce, ponieważ jeżeli tak, to wizja bańki na sztucznej inteligencji oddali się, ponieważ cała światowa gospodarka zacznie wspierać trend ożywienia i bardzo korzystną tendencję dla różnych sektorów światowej gospodarki. Dzisiaj z danych makroekonomicznych poznamy kilka ciekawych
Będą to wskaźniki PMI dla różnych krajów. W tym wypadku jest to reprezentowane przez wskaźnik dla całej strefy euro. Poznamy inflację producencką dla strefy euro, która ma spaść poniżej 2% według prognoz, a niektórzy nawet prognozują już deflację, jeszcze podkreślam słowo deflację na inflacji producenckiej, nie desinflację, tylko deflację. No i jeżeli tak się stanie, to być może także na przełomie drugiego i trzeciego kwartału deflacja pojawi się w Polsce na inflacji producenckiej z powodu oczywiście bardzo wielkich powiązań gospodarczych strefy euro z polską gospodarką. W Stanach Zjednoczonych poznamy dane dotyczące zamówień fabrycznych w kwietniu i poznamy także wskaźnik ISM dla sektora usługowego za maj. Będziemy te dane porównywać z tymi, które są w Europie i zobaczymy, która gospodarka jest zdrowsza, która lepiej się zachowuje. A po jakie było pozycjonowanie dużych graczy w poprzednim tygodniu? Widzimy, jak bardzo tutaj teraz są kupowane aktywa meksykańskie. Netto długa pozycja była cały czas dodawana do euro. Mamy tutaj dodawanie krótkich pozycji na indeksie Standard & Poor. Pomimo tych dynamicznych wzrostów widzimy, że ci duzi gracze cały czas wykorzystują te wzrosty do otwierania nowych krótkich pozycji. Pytanie jest, kiedy zaczną oni panikować, kiedy tendencja się odwróci i będzie to wtedy sprzyjało zdynamizowaniu ruchu w górę na indeksie Standard & Poor. Jestem też bardzo ciekawy. A zarządzający aktywami zmienili swoją pozycję netto na krótką, na jenie, więc pytanie jest takie, czy dobrze wyłapią tendencję, którą także dobrze wyłapali w 2021 roku, kiedy rozpoczął się bardzo dynamiczny ruch przeceny jena japońskiego o wartości 30, nawet 40%. Zobaczymy, będziemy się temu przeglądali. Jakie są zmiany w perspektywach co do stóp procentowych? Nic generalnie się nowego nie dzieje. Jest tylko w rynku 20 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Nie ma żadnej obniżki stóp procentowych. Ta krzywa się odkształca na korzyść jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych i na niekorzyść tezy o obniżkach stóp procentowych. Tak na chwilę wygląda ta implikowana stopa procentowa na poszczególne kolejne miesiące. Rentowności amerykańskich obligacji znowu próbują rosnąć. Dane makro, które poznaliśmy w piątek, sprawiają, że przybliżają się perspektywy na następne podwyżki, a oddalają na obniżki. Generalny trend jest, będziemy obserwować, czy ten nowy trend jest potwierdzany. Euro-dolar pokazuje tendencję na rzecz amerykańskiego dolara. Powrót poniżej poziomu 1,07 sprzyja tezom, że ten amerykański dolar będzie jeszcze kupowany przynajmniej do tego, co się wydarzy za kilka dni, jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. Obserwujemy także, że futures na indeks Standard & Poor sygnalizują nam, że doszło faktycznie do wybicia z tej ponadpółrocznej konsolidacji i rynek ma ochotę kontynuować tendencję wzrostową. Warto być tego świadomym, że zachowanie indeksów giełdowych na Wall Street faworyzuje scenariusze prowzrostowe, a to wybicie w poprzednim tygodniu jest potwierdzane. Optymizm widać także w Japonii. W momencie tworzenia tego wpisu mamy wzrosty w Japonii, mamy wzrosty indeksów giełdowych w Chinach, więc także Europa powinna rozpocząć od tendencji wzrostowych. Jeżeli indeks DAX w tym tygodniu potwierdził utrzymanie nad poziomem 16 000 punktów, to bardzo prawdopodobne staną się scenariusze zakładające ruch w kierunku maksimów wszechczasów i ich pokonanie. Plus oczywiście, jeżeli będziemy równolegle obserwować odbicie wzrostowe na Bitcoinie, to w takiej sytuacji analiza międzyrynkowa będzie sprzyjała prawdopodobieństwu tego, że kolejny ruch w górę na całym świecie będzie scenariuszem bazowym. I co się będzie działo na polskich aktywach, które zupełnie zaczynają się zachowywać odmiennie, jeżeli chodzi o walutę.
względem tych sygnałów płynących z euro-dolara. Złoty się umacnia, ewidentnie złoty ma ochotę na dalszą aprecjację. Polskie obligacje utrzymują się poniżej 6%, co także sprzyja temu, żeby aprecjacja była obserwowana, a dynamiczny powrót nad poziom 2000 punktów na indeksie WIG20 sygnalizuje ochotę na ruch wzrostowy i na to, żeby tendencja wzrostowa była nawet zdynamizowana, ponieważ każde wyjście nad poziom 2000 punktów otwiera perspektywę ku wzrostom do oporu w rejon 2400-2500 punktów. Czy tak się stanie? Ja myślę, że to jest scenariusz bazowy. Drodzy Państwo, dajcie w komentarzu znać, czy także uważacie, że perspektywy wzrostowe warszawskiej giełdy papierów wartościowych są zdecydowanie bardziej prawdopodobne niż scenariusze prospadkowe. Zobaczymy, czy Wasze opinie pokrywają się z moimi wnioskami. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.